samego początku wiedzieliśmy, że ta podróż będzie przygodą, ale nie spodziewaliśmy się, jak wielką. Niespodziewane przystanki, piękny kanion, a nawet szokujący wypadek. Ta podróż miała wszystko. Zacznijmy od początku. Jeśli jesteś tu nowy, cześć. Nazywam się Ola, a to jest Tomek. Jesteśmy w trakcie naszej wyprawy minivanem po południowej Australii i po licznych przygodach. Sprawdźcie poprzednie filmy, linki w opisie poniżej. Nadszedł czas, by wracać do domu. Jaki mamy plan i ile kilometrów przed nami? Zaraz się dowiecie. Rozpoczynamy naszą podróż. Jest dzisiaj dokładnie 20:01. Startujemy spod Pouchera Hotel w miejscowości Pouchera, gdzie zatrzymaliśmy się na szybki lunch. Do przejechania mamy 2258 km, co teoretycznie ma zająć 23 godziny. Zobaczymy, ile nam zajmie. Zresetowany licznik. Plan jest taki, że zmieniamy się co 200 km. Zobaczymy, ile uda nam się przejechać. Spróbujemy przynajmniej po 2 zmiany zrobić. Ja zaczynam. Zobaczymy, jak pójdzie. Także jesteśmy gotowi do drogi i startujemy. Nie, Olcio? Do dzieła. Jesteśmy w drodze już 11 dni. Ciekawe, ile zajmie nam powrót do domu, do Brisbane. Tomek zaczął pierwszy, a po 200 kilometrach zamianka. Taki mamy plan. Mijaliśmy po drodze znajomy nam już widok, silosy. Pamiętaliśmy też o pilnowaniu, żeby mieć zawsze pełen bak. Pierwsza zmiana. 211 km zrobione. Mieliśmy parę przystanków po drodze, w tym na jedzenie, tankowanie. Taka miejscówka. Przewrócone drzewo nie daje za bardzo otuchy, ale generalnie jest bezpiecznie na takie miejsce parkingowe przy drodze. Trochę ciężarówek jeździ, więc może być głośno. Tutaj się zatrzymamy i za parę godzin ruszamy dalej. Jak to ma? W porządku, ale już powinnam teraz przejąć, ale nie mam siły. Idziemy spać. Cześć, nowy kierowca. Ja teraz prowadzę, przejmuję stery. 200 km kolejne jest moje. Ola ma 200 km przed sobą. Ile mamy teraz na liczniku? 200, ja trzymam 211. Dobra, wciskam Mam reset. 211, resetujemy. Ha. Dobra. Zaczynamy jazdę. Po krótkiej drzemce jesteśmy gotowi podróżować dalej. I po wschodzie słońca. I po wschodzie słońca. Przed chwilą było słońce. Działamy. Wyruszyliśmy wcześnie rano, czując się pewnie co do zaplanowanej trasy. Jednak nie minęło dużo czasu, zanim zdecydowaliśmy się na postój w jedynym większym mieście w okolicy. Nasza lodówka świeciła pustkami i trzeba było zjeść śniadanie. Jak Ola spędza swoje 200 km? A no tak. A no tak. Jak się jedzie, Olcio, swoje 200 km? Dobrze, chociaż muszę przez miasto. Trochę mi dziko. Tak się jedzie. No. Ja nam znalazłam taką piękną restaurację, a Tomek chciał iść na stacji benzynowej. To jest w ogóle nieprawda. Ale pan, z którym rozmawiałam, był z Indii i się go pytam, czy mają jajecznicę. On mówi, że nie wie, co to jajecznica. Po angielsku to się nazywa scrambled egg.
Powiedział, że nie wie, jak to się robi, więc uznaliśmy, że Lepiej nie ryzykować. chociaż się postara zrobić. Chyba lepiej wziąć u kogoś, kto już robił lesy w życiu. Dobra, Maki Racer, jakie wrażenia z jazdy? Super! Super, 116. 116. 16 już, dobra. Czy już prawy? Dajemy radę. Dobra, się patrz. Jaka prędkość? Stówka prawie. Prawie, dobra. To chyba jest do 110, ale... Aha, czy nie wiemy do ilu jest? Ale na pewno do stówki. Aha, no dobra. I jak tam wrażenia z jazdy? Dobrze, chociaż jeździłam po mieście i śmiesznie w sumie, jak byliśmy w tej restauracji na śniadaniu No. i była zapchana pełno było ludzi, wszystkie stoliki zajęte. I odzwyczaiłam się od tego szumu z działku miasta, bo tak się wydawało głośno. A, czyli teraz taką jesteś jakby wioskową, buszową dziewczyną. I koneserką ciszy bym bardziej powiedziała. Chociaż jestem zadowolona z knajpy, którą nam Google polecił, bo było bardzo fajna. Taka Tak? Była dobre, smaczna? smaczne, no, ceny bardzo przyzwoite i dobre jedzonko w sumie i kawa dobra była, herbata, także Potwierdzam, było całkiem okej. Miasto niezbyt fajne. Niby przyroda ładna, wzgórza ciekawe. Taka zatoka trochę... Nawet wygląda to interesująco, burz też przyjemny. Ale jakby sama zabudowa miejska nie robi dobrego wrażenia. Niezbyt przyjemne miasto do mieszkania. I wiatraki wszędzie i te rury z czymś, nie wiadomo z czym. Strasznie dużo wiatraków, ale góry ładne w pobliżu. Może są tam jakieś fajne szlaki do widzenia, nie? Ale... albo do jeżdżenia samochodem jeszcze mogą być. Albo do jeżdżenia, no, mogą być. Czy jeszcze jakieś uwagi mamy? Następny update za 100 km, za 80 km. A, dobra. Ładne te góry nawet. Takie pogórkowe, śmieszne. Takie jak przykryte mięciutkim kocykiem, nie? Z daleka. Trochę pada i mam trochę taką górską drogę. Ciekawe górki. Takie bardzo łagodne. O, do tego widziałem wcześniej. Hot roada tak zwanego, nie? Tak. Idziemy pozwiedzać skałę w kształcie aligatora. Mam nadzieję, że to jest skała, albo może prawdziwe aligatory. Zaraz się przekonamy. Gryzie chociaż. Może chociaż gryzie. Zobaczymy. Teraz będziemy skręcać w lewo i tam za 12 km będzie to skała. A będziemy mieli ostry zjazd w dół, ale chyba jeszcze nie teraz. Były oznaczenia, że jest nie nadający się do tego, żeby zjechać nim z przyczepą, a my nie mamy przyczepy. Ola powiedziała, że nie ma problemu, umie obsługiwać półautomatyczną skrzynię biegów. Będziemy hamować biegami, zobaczymy jak się uda. Ciekawy jestem tego zjazdu w dół, bo że z przyczepą nie można, nie? Ja trochę histerię wprowadzili. Ciekawe. Jak na razie nic nie ma takiego specjalnego, ale może zaraz będzie. To wygląda, że dojeżdżamy do tej górki, na którą nie wolno karawanami już jechać. No, mamy troszeczkę górkę. Ale nie przesadzajmy. To jest taka trochę przepaść z tej strony. Ale ładne te widoki to jest. Podczas przejazdu tymi krętymi drogami natknęliśmy się na mały, urokliwy park narodowy, który nawet nie był do końca na naszej trasie, ale postanowiliśmy zrobić przerwę i zwiedzić to miejsce. Ludzie byli przyjaźni, pogoda wspaniała, a sceneria zapierała dech w piersiach. Chcieliśmy tylko iść na punkt widokowy, ale sami zobaczcie, co z tego wyszło. Jesteśmy w parku Mount Remarkable National Park, czyli niezapomniane cudowne góry przy Alligator Gorge Trails, czyli chcemy zobaczyć skałę w kształcie aligatora. Chcemy iść na ten lookout i na ten lookout, czyli na punkt widokowy, a my jesteśmy tutaj, więc jest bardzo blisko. Dodatkowo mamy zielone kółko i czerwone kółko jako opcję. I zielone kółko by trwało 2 godziny 2 km, czerwone 4 godziny 7 km. A te lookouty 15-20 minut, 400-600 metrów. Może pójdziemy George Lookout. Dobra. I drzewo.
zaczyna padać troszeczkę mocniej, ale już jesteśmy wśród drzew. To na razie nie ubieramy kurtki, chociaż mamy ją pod pachą, więc gotowi na deszcz. Ładnie tu. O, to chyba tu jest ten, tam na dole chyba, tak? I na te skały. Wydaje mi się, że to tędy na 100%. W najgorszym wypadku robimy 2 km. No, możemy zrobić 2 km, ale Lepiej, ewidentnie do tego nie przygotowani dzisiaj. lepiej nie. Tylko, że nawet wody nie mamy spakowanej. A ja w kurtkach. Nie chcę mi się ubierać adidasów, bo mam je tak zakurzone, że z czarnych zrobiły się jasno-brązowe. O, patrzcie, jakie mrówki wielkie. One nie gryzą w ogóle. Au! Ugryzła mnie. Miałeś rację. Ruchy. Poczekaj. Au. Daj kamerę. Nie. Daj. To jest jakiś Co się dzieje, Ola? Pokażę. Nie, ona idzie z tobą, ona cię... Ej, nie zabijamy mrówek, mrówki są pożyteczne. Niechcący ją nadepnęłam. To nie było niechcący, było celowo. Ona Zabiłaś nie ją chce celowo. zjeść. Chciała cię zjeść. Takie stopy nie są dobre, bo mogą się też kleszcze wejść po nodze. Matko, przestań. Hey guys, morning. So this is the lookout, right? The George lookout? No. It's not the lookout, the lookout's up there. Oh really? So this is the loop, the 2 kilometers. This is Alligator Gorge, Uh-huh, and so you can do a 2k loop, uh-huh. or you can do a 9k hike. Ah, I see, okay. So to get to the lookout you need to go up this way, and the second lookout is also up this way, right? Still quite pretty. Have a lovely day. You too, thank you. Thanks. Chodź, idziemy w którąś stronę. To chodźmy, bo to generalnie jest nasza podróż powrotna, nie? Jedziemy po 200 km, to jest Oli kolejka. No i zrobiliśmy sobie krótką przerwę, która zamieniła się w 2-kilometrowego hajka, który być może zamieni się w 7-kilometrowego hajka, jak źle skręcimy. Nie mamy wody, nie mamy apteczki i jedną komórkę bez zasięgu. Ale za to jest tu tak ładnie. Szkoda by to było ominąć. Szczególnie, że zeszliśmy już na dół. I jaki ogromny kawałek drewna. Może to jest jedno, które pękło na pół, jak spadło. Ale fajnie. Ciekawe, jakie tam pająki żyją, nie? Może powinniśmy tam wsadzić kamerę ze światłem i byśmy ją wyjęli. Sam patyk bez kamery. No i jak tam? Klapki się sprawdzają? To dobrze, jak stoję, to jestem jedzona. Dobrze. To dobra motywacja do tego, żeby się ruszać, nie? Aha, świetnie. Ty, ale jak to jest fajnie, nie? Relaksujące tutaj. I ładne te skały. No, ładnie. Fajnie też, że mam takie warstwy. Bardzo ciekawe. Fajnie tutaj taki wąwóz. Tak. To musiała być rzeka kiedyś, nie? To już w ogóle jest całkiem ciasno. To byś mógł przeskoczyć, nie? Z jednego na... Aha, spokojnie. Może powinniśmy spróbować. Tym razem nie skaczemy, ale jak chcecie zobaczyć niezły skok, to polecamy to wideo. Link w opisie. Olo, górą czy dołem? Zgrabnie. Panie tu. Te Relaksują. drzewa są piękne też. Mhm. Szczególnie te powalone robią wrażenie. One są takie uwięzione w tym wowozie, a równocześnie wyglądają na takie, że jakby przejęły trochę ten wąwóz. To tędy musimy skręcić. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. There ain't nobody like. You look so beautiful. And I I tak zrobiliśmy pętlę 2-kilometrową niechcący. Tadam! Dobra, teraz idziemy na lookout. And I'm
so lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles. Ale świetny. I po takich schodach powrót. Nie tak źle. To idziemy na drugi lookout. I can listen all night long. I tell you about the time when I first met you. Listen to a favorite song. Walking on the street when you caught my eye. Something about the way you move. No, there ain't nobody like. There ain't nobody like. Piękne miejsce. Co myślicie? Fantastyczne. Chodziliśmy tu. Byliśmy tam na dole. Byliśmy. Myślisz, że to jest ten aligator, takie malutkie? Nie, nazwa wzięła się od imienia jakiegoś aborygena, który tutaj zarządzał tym terenem. Nazywał się Ali. A potem może ci osadnicy europejscy widzieli tam, pokazali taką jaszczurkę dużą, kojarzyłem się z aligatorami i tak ją nazwali to miejsce. Czyli to jest clickbait, krótko Tak. mówiąc. Pora wrócić do samochodu. Jechać dalej. 200 trzeba zrobić. To do zobaczenia na trasie, bo to już wracamy tą samą drogą. Spędziliśmy tu godziny, podziwiając widoki i zachwycając się naturalnym pięknem. To była przyjemna odmiana po dniach spędzonych na klifach, gdzie dominowało surowe piękno wapiennych, pelistych skał i gdzie wiatr chciał urwać ci głowę. W kanionie zieleń drzew i śpiew ptaków były relaksującą, przyjemną odmianą. Odpoczęliśmy nieco, pora jechać dalej. Oli zmiana się skończyła. Teraz moja zmiana. Zrobione jest 203 km przez Ole. W sumie mamy 99948 km, czyli 99 948 km. Czyli w mojej zmianie przekroczymy 100 000. Resetujemy. Ruszamy dalej, na razie. Jedziemy małym skrótem przez pola trawy właściwie. Ale patrzcie, jak to jest pięknie. Dobra, to zbliżamy się do magicznej liczby. Pokaż. 98 km Ola prowadzi, ja nagrywam. Nie jest to najbezpieczniejsza opcja, ale dasz radę ten zakręt? Tak. Dobra, 98. 998. No, trochę za wcześnie chyba. 9999. Są dziewiątki, jeszcze kilometr. Czas wolny trochę. Są dziewiątki. Dziewiątki. 999. Zbliżamy się do magicznego momentu. Za chwilę przekroczymy magiczną liczbę przejechanych kilometrów. Jeszcze chwilka. Jeszcze chwila. No, czy uda nam się? Jest! 100 000! Samochód stracił na wartości właśnie w tym momencie. Petersboro. Petersboro, 100 000 kilometrów. Udało się. Byliście częścią tej przygody. Dobra robota. A my dalej jedziemy. Come on.
Powoli się zamieniamy z Tomkiem. Zjechaliśmy na zamiankę i patrzcie, co tu mamy. Na postoju małe statko kus. Idziemy się przywitać. Jezu, jak coś przejechało. A, motor. Ale śliczny. No. Żeby mnie nie podła. Czujecie to, jak się na mnie rzucą? Zgadnijcie, kto przejmuje pieczę nad tym samochodem. Ja! Dawaj, resetujemy. Tomek 201 machnął I 100 000. i 100 000 przytrzymujemy. Zresetował. Dobra, ruszamy dalej. Broken Hill, a potem zobaczymy. Beztrosko przemierzając piękną Australię, nie spodziewaliśmy się, że wkrótce będziemy świadkami czegoś tak poruszającego. Właśnie zbliżamy się do miejsca tragicznego wypadku drogowego. To wygląda, jakby to była jakaś katastrofa kolejowa. No. To takie rozwalane wagony i nie było. Czy my tędy jechaliśmy, Ola? Jechaliśmy, ale nie było tego. Wygląda, jakby to był jakiś pociąg się wykoleił. No dziwne. Ty, no patrz, to w ogóle tory rozwalone? No. Przecież tędy jeszcze jeździło wszystko nie tak dawno. Wypadek Jakiś kolejowy. wypadek kolejowy był, ale nie wiem, czy coś nagrałem, bo tak troszeczkę się podekscytowałem. Nie wiem, czy ta kamera to cokolwiek pokazała, ale nie. Wyglądało, jakby tu był jakiś wypadek kolejowy. Przejeżdżaliśmy przez przejście kolejowe i były ustawione znaki ograniczające prędkość, były rozwalone tory, były kontenery rozsypane na poboczu, zmiażdżone, wykolejone wagony i dużo takich sprzątających dźwigów. Może ktoś wjechał pod pociąg, nie? I był wypadek, nie wiadomo. Wyszukamy w internecie i zobaczymy, co się stało, ale wyglądało to poważnie dosyć. Podczas naszej podróży mieliśmy okazję kilkukrotnie mijać pociągi kursujące w tej okolicy. Z maszynistą jednego z nich nawet nawiązaliśmy znajomość. Oddalając się od miejsca wypadku, chciałabym przybliżyć Wam, co dokładnie tutaj się wydarzyło. Z informacji, które udało mi się zdobyć, wynika, że doszło do zderzenia pociągu towarowego z pociągiem drogowym, czyli tirem, który ciągnął kilka przyczep. Zdarzenie miało miejsce na niestrzeżonym przejeździe kolejowym 3 dni temu o godzinie 10:30 rano. Pociąg towarowy poruszał się z pełną prędkością 87 km na godzinę, gdy ciężarówka próbowała przekroczyć tory. Tir nie zachował ostrożności, co doprowadziło do potężnej kolizji. Skutki są przerażające. Zgniecione metale, porozrzucane elementy i ślady zniszczenia, które trudno sobie wyobrazić. Droga była nieprzejezdna przez kilka dni. Niestety w tym tragicznym wypadku zginęło również 2 maszynistów pociągu, którego lokomotywa stanęła w ogniu. Kiedy przyjrzymy się bliżej miejscu wypadku, możecie sami zobaczyć skalę zniszczeń. A teraz, by nieco rozluźnić atmosferę po tak trudnych momentach, przyszedł czas na kolację. Zatrzymaliśmy się w miejscu o dość oryginalnej nazwie. Chodźcie, zobaczymy, co mają w menu. Zatrzymaliśmy się na kolację w Broken Hill i tu normalnie jest jakaś tawerna, stary browar. Nie wiem, idziemy to obczaić, ale to naprawdę wygląda fajnie. Jest jakiś stary samochód, chodźcie go pooglądamy. Ej, czujecie taki jako kamper? Nie? Toyota. Ten to jest dopiero stary. Land Cruiser.
Ciekawe ile ma lat. Wygląda świetnie. Chyba tu się wchodzi, u góry. A, bo w ogóle się nazywa Tipsy Camel. To co to znaczy? Podpity kamel. Tak? Tipsy to podpity. Hey, how are you? It's closed. Oh, okay. No. Wiecie co się stało? Już zamykają. Zamykają, już za pół godziny zamykają i już nie przygotowują niczego do żarcia. Pokazywało nam, że do 10 jeszcze, no ale wyszło, że do 9 dzisiaj. Szkoda, ale fajne miejsce. No, pozwiedzamy innym razem. Trzeba teraz coś innego znaleźć. Dobra, to ja siądę tutaj może i poszukam coś na Google, bo on ma chyba bardziej aktualne dane niż Apple Mapa. Dobra. To trzeba dalej szukać. Ale fajne miejsce i tak. Niezłe odkrycie. Bardzo mi się podobało. Piękne. Jest już po 21 i nie było za dużego wyboru, jeśli chodzi o jedzenie. Zmieniliśmy trochę lokal na taki, który jest otwarty. Nazywa się Kuchnia i wygląda troszeczkę inaczej, ale musimy coś wszamać i jechać dalej. Także nie ma co wyprzedzać. Albo to, albo mak. Wybieramy polowanie przy lokalnych specjalach. Znaleźliśmy wspaniałe miejsce na kolację z wykwintnym widokiem na średniowieczny kościół podświetlony. Patrzcie, jaki piękny, na wzgórzu, z malowniczym parkiem z tyłu oraz z tą wykwintną murowaną ławeczką, która tak naprawdę jest murkiem. Czyli krótko mówiąc, siedzimy na murku w parku pod kościołem i jemy. Ale jedzenie Było dobre. była bardzo dobra i wszystko było świeże. Sałatkę, Tomek już miał wielkiego burgera, frytki były pyszne i trochę sałatki. Ja sobie wzięłam zestaw dla dzieci. Za parę kilometrów jeszcze moja kolej na jechanie, a potem zamianka. Także zobaczymy. Zobaczymy też, jak tu będzie w nocy z kangursami, ale weźmiemy drogę, gdzie ich powinno być mniej i nie będziemy się spieszyć, więc powinno być w porządku. Także ruszamy. Zapadła już noc, a my ciągle byliśmy w drodze. Niestety, jak widzicie, do kóz, które przebiegały nam drogę, dołączyły kangury. Chociaż udało nam się zrobić dzisiaj sporo kilometrów, to ciągle byliśmy bardzo daleko od domu. Nie chcieliśmy też ryzykować niepotrzebnie i jechać w środku nocy przez australijskie pustkowie. Dobra, stanęliśmy na postój, przejechałam 200,9 km, ale się nie zamieniamy, idziemy spać i zamieniamy się jutro. Jutro będzie oficjalna zamianka i oficjalne kasowanie. Najwyższy czas do łóżka jest 12:18, także dobranoc do jutra. Zostało nam jeszcze 1444 km do przejechania, ale nasz powrót do domu będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. Dziękujemy, że dołączyliście do nas tej podróży. Jeśli macie jakieś przemyślenia, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie również sprawdzić naszych innych filmów z podróży. Czeka tam na Was jeszcze wiele przygód. Prosimy o łapki w górę, subskrypcje i udostępnienie. Dziękujemy za Wasze wsparcie i miłość. Naprawdę to doceniamy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!